Adam Mickiewicz is the greatest 19th century romantic poet from Poland, or Polish poet. He's a national hero. He believed strongly in Polish independence and liberty. I suppose one of the interesting things about Mickiewicz as the greatest Polish poet of the 19th century is that he was born in what is now considered Belarus. This was once part of the Duchy of Lithuania, which was the Polish Commonwealth, a bond between Poland and Lithuania. So you might say that the greatest 19th century Polish poet was also the greatest 19th century Polish Lithuanian poet, or the greatest Polish Lithuanian Belarusian poet. What I would say is the land was Lithuanian, but the ideal, the dream of unity and freedom was completely Polish, and he wrote in Polish. He wrote the greatest Polish epic, Pan Tadeusz, which is, I suppose, what he's most known for. There's a terrific translation in English by Bill Johnston. It sort of sets the terms of Polish identity in a certain way. Not everyone was a fan. Gombrowicz was a skeptic. He thought the ideas of Polish gentry and unification were a bit puerile. But Czesław Miłosz was a follower. If you want an introduction to Mickiewicz's work, I would highly recommend Miłosz's section on him in History of Polish Literature, which is where I first heard about Mickiewicz. Mickiewicz was also a political poet. I'm a fan of his Crimean sonnets. And for our purposes, he was also a great love poet, something like Byron. And in Eva's film, the former farmer, now a handyman, jack of all trades, he seems to be able to fix anything, recites from memory Mickiewicz's wonderfully sad, longing, beautiful love poem to M. And he remembers how, as a shy boy, he used to recite this poem to try and woo a lover. There's a time-honored tradition in Latin America. Neruda's 20 love songs and a poem of despair, 20 love sonnets and a poem of despair, were used by thousands of young people to woo each other. And in Poland, it's Mickiewicz's wonderful love poems. You can read them in English in a terrific book called Treasury of Love Poems by Adam Mickiewicz. And it shows Mickiewicz's range as a love poet. He's also a political poet. And he's the greatest poet of Polish independence and the dream of freedom and Poland's contribution to European ideals and values. To moi rodzice w 1948 roku. Ja i moje kuzynki. Na weselu kolegi. Dolny Śląsk, gospodarstwo rolne. To ja w 1972 roku w Strzelinie. Wychowałem się na Dolnym Śląsku i podczas zabaw z kolegami niejednokrotnie zdarzało nam się niszczyć stare piece kaflowe, witraże. Poprzez głupią zabawę nikt z dorosłych nie upomniał nas, że to jest złe. I teraz, remontując stare wnętrza, wkładam ogromnie dużo serca i może w ten sposób chcę spłacić dług historii. Nazywam się Tadeusz Jaskółowski, mam 51 lat. Obecnie mieszkam w Warszawie u swojej mamy na ulicy Krasińskiego. Żoliborz dla mnie jest taką oazą, taką enklawą spokoju. Jestem rozwiedziony, mam 3 dzieci. Już żyją na swój własny rachunek. Może oprócz najstarszego syna, który będzie zawsze potrzebował opieki. Jest autystykiem. Z zawodu jestem zootechnikiem, rolnikiem, a obecnie pracuję jako tak zwana złota rączka. W budownictwie robię wszystko. Potrafię też naprawić traktor, wsiąść na kombajn. Jestem osobą nieśmiałą.
Trudno mi jest się wysławiać, żeby pokonać swoją nieśmiałość, żeby móc powiedzieć do dziewczyny coś miłego, przekazać swoje uczucia, swoje pragnienia. Posługiwałem się wierszem, bo samemu trudno mi było dobrać słowa do danej sytuacji, a wierszy się szybko uczyłem. A wiersze Mickiewicza łatwo mi wpadały w ucho i w pamięć, dlatego były chyba najlepszym narzędziem. O Mickiewiczu najwięcej dowiedziałem się z książki Tomasza Łubińskiego pod tytułem M jak Mickiewicz. Autora poznałem remontując mieszkanie jego przyjaciół z Żoliborza. Mickiewicz tak naprawdę w Warszawie nigdy nie był, ale jest tu jego pomnik od ponad 100 lat, jest tu ulica jego imienia, jest tu też Muzeum imienia Adama Mickiewicza, gdzie miałem okazję przeczytać pierwszą publikację wiersza do M. Wiersz mówi o zerwaniu, oddaje nastrój i smutku, i pewnego oczekiwania, a wiąże się z moją ogromną miłością. Warszawa jest dla mnie bytem realnym, współczesnym, a Dolny Śląsk to młodość, wspomnienia, marzenia, przeszłość, tęsknoty. W Strzelinie chodziłem do szkoły. Moja pierwsza praca wiąże się z tym miastem w PGR-ze, ale Strzelin bardziej mi się wiąże z moją pierwszą wielką miłością do wspaniałej dziewczyny, która miała na imię Krystyna. Podczas remontu ciągnika leżałem pod maszyną, kiedy ona przyszła do mojego zakładu, żeby się przyjąć do pracy. I jakoś chyba między nami coś zaiskrzyło, dlatego zaczęliśmy się spotykać. W tej chwili Krystyna ma swoją rodzinę. Pomimo tego pamiętam o niej zawsze czule i myślę, że ona również w podobny sposób pamięta o mnie. Adam Mickiewicz do M. Precz z moich oczu. Posłucham od razu. Precz z mego serca. I serce posłucha. Precz z mej pamięci. Nie, tego rozkazu moja i twoja pamięć nie posłucha. Jak cień, tym dłuższy, gdy padnie z daleka, tym szerzej koło żałobne roztoczy. Tak moja postać, im dalej ucieka, tym grubszym kirem twą pamięć pomroczy. Na każdym miejscu i o każdej dobie, gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, zawsze i wszędzie będę ja przy tobie, bom wszędzie cząstkę swej duszy zostawił.